Hej, cześć i czołem! Witamy w naszym studiu w garażu. Dzisiejszy odcinek poświęcimy ochraniaczom, a tak naprawdę kolekcji ochraniaczy marki Nox. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Dobrze, geneza. Moi drodzy, ochraniacz jako taki to jest taka część naszego anturażu, która powinna stawiać czoła wszystkim aspektom związanym z uderzeniami. Jeżeli chodzi o wytrzymałość na tarcie, to mamy do tego do dyspozycji materiały poliamidowe, skórę, nylon, kordurę i inne tam cuda na kiju. Ale zanim, w tym samym czasie w sumie, jak dochodzi do tarcia, dochodzi przede wszystkim do tego tarcia w wyniku jakiegoś uderzenia. I nie mówię tu o kolizji ze ścianą, z samochodem, tylko o tym, że na przykład spadamy z motocykla, no i rozpoczynamy nowe życie, przygodę z tym, jak tutaj zachować się dobrze, lecąc po asfalcie lub innej nawierzchni. No i tutaj na straży naszego bezpieczeństwa stoją ochraniacze. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym ochraniacze są, jest ten prolog. Prolog tego filmu chciałbym poświęcić kilku aspektom związanym z ochroną. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że ochraniacze mają certyfikat. Małe ochraniacze to jest 1621.1, barki, łokcie, kolana, biodra. I mamy 1621.2, to są plecy i to są duże ochraniacze, takie jak ten. I mamy ochraniacz klatki piersiowej, który to jest 1621.3. I ochraniacz klatki piersiowej też tu z nami jest. W gamie produktów marki Nox znajdziemy właściwie każdy dostępny ochraniacz, łącznie z takim, który nie jest jeszcze certyfikowany, bo ochraniacz kości ogonowej nie ma jeszcze swojej certyfikacji. Ale dobrze go, Krzysztof. Ochraniacze mają w tej normie dwa poziomy bezpieczeństwa. Poziom pierwszy, który przy małym ochraniaczu zakłada transport energii, czyli uderzamy w ochraniacz, który leży na kowadle i mierzymy pomiar, ile tej energii przedostaje się na drugą stronę. Na poziomie pierwszym to jest 35 kN. To jest bardzo dużo. Na poziomie drugim to jest 20 kN. To nadal nie jest mało. Ale zwróćcie uwagę na to, jak duża jest różnica. Jeżeli chodzi o ochraniacz pleców, to ilość energii, która ma się przedostać na poziomie pierwszym, to jest 18 kN, znaczy może, a na poziomie drugim to jest tylko 9 kN. Ochraniacz pleców stanowi tak dużą barierę ze względu na swoją powierzchnię. Im większy jest ochraniacz, tym teoretycznie jego poziom ochrony jest większy. No i do brzegu, Krzysztof. Musicie też mieć świadomi tego, że żaden ochraniacz nie daje immunitetu na uszkodzenia ciała. Siły, o których wspomniałem, są niewspółmierne do tego, ile nasze ciało może wytrzymać, więc musicie być świadomi tego, że nasze ciało nie wytrzymuje aż tak dużo energii i musimy być też świadomi tego, że ochraniacz nie daje nieśmiertelności. Ale warto, żebyście wiedzieli, że trzeba inwestować w swoje bezpieczeństwo i dlatego producenci stosują różne materiały do produkcji ochraniaczy. Najprostszym materiałem, jaki znajdziecie, a nie ma go tutaj wśród nas, bo to jest najprostszy materiał, a Nox nie idzie w kierunku najłatwiejszych rozwiązań, jest guma. I ochraniacz z gumy również może tą energię wytracać. Natomiast jest niewygodny, niekomfortowy, wulkanizuje się. Jego przydatność do użycia również jest określona w czasie i to wcale nie jest bardzo długo. Nox korzysta z elastomerów. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest elastomer, elastomer jest cieczą nienewtonowską. Wyjaśniam. To jest takie ciało, które w momencie, kiedy zadajemy mu delikatnie energię, on nie będzie zrywał swoich wiązań. I on jest komfortowy, wygodny, mięciutki. To oczywiście jest wynaturzenie. Takiego ochraniacza aż tak miękkiego nie ma. Ale chodzi o to, żebyście byli świadomi tego, jak zachowuje się ciecz nienewtonowska. Ona po prostu jest mega komfortowa, mega wygodna, mega plastyczna, jak ciastolina. Ale zastanawialiście się, po co jest tłuczek. Jeżeli będziemy powoli atakowali naszą ciecz nienewtonowską, to nasz tłuczek będzie się w niej zagłębiał. Natomiast jeżeli uderzymy tą ciecz nienewtonowską, to jak widzicie, moja ręka jest cała, ta ciecz zamienia się nagle w ciało stałe, w sensie molekuły łączą się i rozpraszają tę energię w płaszczyźnie. Nie chciałbym zrobić takiego głupiego eksperymentu, bo Gośka mnie zabije, a że trzyma kamerę, no to może być różnie. To jest jej motocykl, więc jak widzicie, cały element skacze. No wiem, że tutaj już są dwa elementy, ale absolutnie mnie to nie boli. Ja nie chciałbym tego powtórzyć z gołą ręką bez ochraniacza.
Jeżeli byśmy już przeszli do tej cieczy newtonowskiej, to jak sama nazwa wskazuje, ciecz może wydawać Wam się, że molekularnie może ona być ciężka. I owszem, tak jest. Generalnie wadą ochraniaczy z tego materiału, z elastomerów, jest ich masa. Jak sobie radzić z masą? Jest kilka metod, żeby poradzić sobie z masą. Możemy skorzystać z występujących w przyrodzie dobrych wzorców, na przykład plaster miodu. Jeżeli pozbawimy ochraniacz części, która będzie dużą masą, czyli wytniemy takie właśnie słupeczki i to w dodatku w strukturze plastra miodu, może się okazać, że w momencie uderzenia lub nawet wektora tej energii ten ochraniacz będzie zachowywał się, jakby tych dziureczek nie było, bo one się nawzajem będą uzupełniać w momencie zgniecenia. Jak widzicie, poziom elastyczności tego ochraniacza jest naprawdę bardzo wysoki i wysokość tych słupków jest naprawdę bardzo duża. Co za tym idzie, masa tego ochraniacza została zredukowana o wszystkie przestrzenie, które są pomiędzy tymi heksagonami. Ale można iść dalej. Ochraniacz pleców ze względu na swój gabaryt, to oczywiście jest duży, jakby tu też musi być świadomi tego, że ochraniacz pleców dobiera się do własnej wysokości albo do przestrzeni, która znajduje się w kurtce. Ochraniacz pleców ma bardzo dużą powierzchnię, przez to jego masa będzie bardzo, bardzo duża. Żeby sobie z tym poradzić, Knox wymyślił swoją autorską tektonikę tego ustrojstwa i jak widzicie, bardzo duża redukcja masy nastąpiła, ale pomimo tego, że ta redukcja masy jest tak sroga, w momencie, kiedy jest nacisk na ochraniacz, te pola się nawzajem uzupełniają. Nie ma wolnej przestrzeni, ale masa to jest jedno. Drugie to jest oddychalność naszego ciała. Nasze ciało potrzebuje odprowadzać wilgoć, musi oddychać i taki ochraniacz, który nie ma wentylacji, upośledza nasze ciało i komfort naszej jazdy spada. Więc wiecie już, że mamy ochraniacze, które są certyfikowane, ochraniacze, które spełniają bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o normy, bo tu na przykład mamy bark, który spełnia drugi poziom bezpieczeństwa. W tym małym okienku tutaj jest 1 lub 2. I w tym przypadku jest to ochraniacz barku, który ma drugi poziom certyfikacji i gdybyśmy przeszli przez kolekcję tych ochraniaczy, to moglibyśmy dostrzec ochraniacz klatki piersiowej mocowany na rzep, ochraniacz biodra i ochraniacz barku. I teraz po czym poznać, który ochraniacz jest do czego? Ponieważ tych kształtów jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli byśmy wzięli opis, to na opisie będzie znajdowała się literka, na przykład S. To jest shoulder i to jest ten ochraniacz. Jeżeli byśmy wzięli ochraniacz, który ma K, elbow, knee. Niestety trzeba trochę słownik języka angielskiego i mamy ochraniacz, który zarówno może wypełniać przestrzeń kolana, jak i łokcia. Dodatkowo dla tych wszystkich miłośników przemieszczania się tak bardzo popularnymi ostatnio środkami komunikacji elektromobilnej, można, nawet nie mając stroju motocyklowego, zabezpieczyć się przed skutkami jakiegoś uderzenia z małą prędkością. Można sobie kupić taki rękawek lub kolanko, które już jest w przygotowanej osnowie, którą zresztą można uprać, jest oddychająca od wewnątrz i bez konieczności, jak ja wspomniałem, całego anturażu motocyklowego posiadania, można być dalej bezpiecznym. W asortymencie produktów Knoxa, które nazywają się Microlock, nazwa dla mnie jest trochę enigmatyczna, znajdziecie ochraniacze na 2 poziomach bezpieczeństwa. Ja oczywiście sugeruję, żebyście kupowali te z 2, a nie z 1. I jeżeli wasza kurtka, wasze spodnie nawet nie ma na imię Knox, a chcielibyście, żeby ochraniacz był elastyczny, wygodny, oddychał, to wyjmijcie swój ochraniacz, zobaczcie jaki ma certyfikat i już z tą wiedzą możecie udać się do sklepu i kupić sobie ochraniacz o wyższym standardzie bezpieczeństwa i prawdopodobnie wyższym standardzie komfortu. Polecam taki tuning, bo może się okazać, że wasze ubranie nie wymaga zmiany jako cały wyrób, tylko jego ochraniacze. To tyle, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa, pa.